Opis przypadku. Imię i nazwisko Twinkle Dwivedi. Wiek 11. Miejsce zamieszkania Lucknow, Indie. Pierwsze objawy w 2010 roku. Każdemu z nas zdarza się płakać. Płacz, choć jest idealnym sposobem na uwolnienie negatywnych emocji, może stać się jednym z najciekawszych przypadków medycznych. W 2010 roku w Indiach doszło do naukowej sensacji. Na twarzy 11-letniej Twinkle Dwivedi zaczęła pojawiać się krew. Okazało się, że z jej oczu płyną krwawe łzy. Jak wyjaśnić tajemnicze zaburzenie u dziewczynki? Jak to możliwe, że zamiast przezroczystych słonnych łez oczu leci czerwona krew? O tym dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja jestem Kamil, a wy słuchacie ciekawych przypadków medycznych. Na początku warto wspomnieć, że panuje duża rozbieżność pomiędzy wiekiem dziewczynki. Niektóre źródła podają, że miała ona 11 lat, inne, że 14, ale to najprawdopodobniej w wieku 11 zaczęły się tajemnicze objawy. Twinkle Dwivedi jest zwyczajną nastolatką. Nie przepada za nauką, za to lubi oglądać telewizję i słuchać muzyki. Jest dość niesforna, ale towarzyska. Twinkle ma 3 starsze siostry, a jej ojciec pracuje na kolei. Natomiast matka prowadzi zakład kosmetyczny w indyjskim Lucknow, 5-milionowym mieście około 200 km od granicy z Nepalem. W Lucknow mieszka też cała jej rodzina. Jest 2010 rok. W wieku 11 lat na twarzy Twinkle zaczyna pojawiać się krew. Krew sączy się z jej oczu, linii włosów, dłoni, a nawet podeszw stóp. Nie towarzyszą temu żadne rany, skaleczenia czy zadrapania, a dziewczynka staje się z dnia na dzień coraz słabsza. Mistyczka twierdzi, że Twinkle opętał zły duch i żeby go odpędzić, zaleciła częste modlitwy i składanie ofiar w świątyni. Katolicki biskup po rozmowie z dziewczynką i jej matką wykluczył, by krwawe ślady mogły być stygmatami, które u niektórych ludzi pojawiają się czasami na nogach i rękach. Nie pomogło także odprawianie hinduistycznych rytuałów w wodach świętego Gangesu. Wszystkie tropy okazały się fałszywe, co oznaczało, że zrozpaczeni rodzice nie wiedzieli, co jest ich dziecku. W końcu legalny lekarz zaproponował wizytę w All India Institute of Medical Science w Nowym Delhi. Klinika przeprowadziła serię testów, które miały znaleźć przyczynę, ale za każdym razem, z każdym kolejnym przeprowadzonym testem nie było żadnych rezultatów. Pacjentka nie miała w przeszłości urazów ani chorób, a jej gruczoły wydawały się być nienaruszone. W skrócie, Twinkle była zdrowa. Wyniki badań krwi były czyste, a poza krwinkami płyny wydzielane z jej kanalików łzowych nie były w żaden sposób niezwykłe. Eksperci w klinice nie byli w stanie znaleźć ani jednej wskazówki, która mogłaby pomóc zrozumieć sprawę. Mimo to, podczas obserwacji, dziecko przez kilka następnych dni wciąż płakało krwią. Specjalnie dla niej przyleciał do Indii światowej sławy amerykański hematolog dziecięcy dr George Buchanan,
który nie umiał wyjaśnić tajemniczych objawów w sposób naukowy. Podejrzewał, że krwawe ślady na twarzy Twinkle są dziełem jej matki, ale oszustwo wykluczyło badanie krwi. Matka i córka miały inny rodzaj krwi. Po pewnym czasie nadeszła odpowiedź na pytanie, które każdego dnia dręczyło rodziców dziewczynki i lekarzy, którzy zapoznali się z przypadkiem Twinkle. Dwi Verdi cierpiała na hemolakrię. Hemolakria to rzadkie schorzenie, charakteryzujące się obecnością krwi we łzach. Jest to na tyle rzadkie schorzenie, że ciężko dokopać się do rzetelnej i naukowej literatury. Dotąd nie udało się odkryć, czy częstość występowania ma związek z płcią, rasą czy z wiekiem. Z raportu z 2004 roku, napisanego przez naukowców z Ivy Institute, znajdującego się przy University of Tennessee Science Center w Memphis, wynika, że od 1992 roku do 2003 roku lekarze zdiagnozowali tylko 6 przypadków tego schorzenia, z czego jedynie z 2 jego przyczyny były znane. Do 2017 roku zdiagnozowanych zachorowań było zaledwie 17. W VI wieku choroba została po raz pierwszy opisana w naukowej książce medycznej, napisanej przez Aetiusza z Amidy. 1000 lat później, w XVI wieku, istnieją doniesienia o zakonnicy, która co miesiąc doświadczała krwotoków do uszu i oczu zamiast menstruacji. W 1581 roku Dodonaus opisał 16-letnią dziewczynkę, która miała podobne objawy do wspomnianej zakonnicy. Jako źródło krwawienia wskazuje się spojówki, a krwawienie może być związane z wieloma chorobami układowymi, takimi jak hemofilia, czyli niedobór lub całkowity brak białych krwinek niezbędnych w procesie krzepnięcia, dziedziczna krwotoczna teleangiektazja, znana jako choroba Oslera-Webera-Rendu, obejmuje wielonarządowe uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych, czy plamicy Scheinheina-Henocha, zapalenie małych naczyń krwionośnych, tętniczek i żyłek. Inne źródła wskazują, że krwawienie może pochodzić z brzegu powiek, punktów łzowych lub oczodołów. Hemolakria, choć z pewnością jest bardzo nieprzyjemna, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Wymaga jednak odpowiedniej diagnostyki. Może okazać się objawem poważnej choroby. Czasami krwawienie jest tak silne, że może doprowadzić do osłabienia organizmu i omdleń. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. A wy co sądzicie o przypadku Twinkle? Czy słyszeliście już kiedyś o przypadku Twinkle? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Podzielcie się opinią, co sądzicie o tym odcinku. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, łapki w górę lub obserwacji, jeżeli słuchacie tego na Spotify. Dzięki! Słyszymy się w kolejnym odcinku, który już w najbliższą środę. Będzie to odcinek bonusowy. A tak, tradycyjnie co niedzielę o godzinie 17. Do zobaczenia, trzymajcie się.